Cześć, z tej strony Grażyna z Akwarium Gdyńskiego. W odcinku numer 34, do którego link znajdziecie w opisie tego filmu, opowiadaliśmy o fitoplanktonie, czyli drobnych roślinach, które unoszą się na powierzchni wszechoceanu i produkują mniej więcej 50% tlenu, jaki mamy do dyspozycji, by oddychać na naszej planecie. Dziś porozmawiamy o zielonych płucach Ziemi, a konkretniej o lasach deszczowych Amazonii, a jeszcze konkretniej o zwierzętach żyjących w Amazonce i jej dorzeczu. Musicie wiedzieć, że ani w lasach deszczowych Amazonii, ani w sali Amazonii Akwarium Gdyńskiego nie jest tak cicho i spokojnie jak nad polskim morzem jesienią, więc już teraz przepraszam Was za ewentualne hałasy i problemy z dźwiękiem. Kto i dlaczego je produkuje? Mam nadzieję, że uda się wytłumaczyć w dalszej części tego filmu. Witajcie w Amazonii. Wiedzcie, że opowiemy wybrane historie o wybranych zwierzętach, dlatego że gdybyśmy chciały opowiedzieć wszystko o wszystkich, ten odcinek trwałby 1 000 000 godzin. Jeśli interesuje Was ta tematyka, to wpadajcie do akwarium w najbliższy weekend, czyli 15 i 16 października. Na koniec odcinka opowiem dlaczego, a tymczasem zaczynamy, bo już zwierzęta czekają. Płaszczki rzeczne, ryby, które mają parcie na szkło i pewnie zaraz któraś się tutaj pojawi. Udało nam się je kilka lat temu w akwarium gdyńskim rozmnożyć, a ciężarnym samicom zrobić USG, tak samo jak robi się je ciężarnym kobietom. Nasi koledzy z akwarystyki sprowadzili do nas młodego samca płaszczki rzecznej. Samiec wykazał się wyjątkową gorliwością. W związku z tym mieliśmy niesamowitą okazję obserwować na USG, jak wyglądają młode we wnętrzu naszej ciężarnej samicy. Ciąża takich płaszczek trwa około 6 miesięcy. Nasze płaszczki są żyworodne. To znaczy, że młode przychodzą na świat już w pełni wykształcone, zdolne do samodzielnego życia. Natomiast w ciele samicy zarodki pozostają w błonach jajowych. U samca widoczny jest aparat kopulacyjny, wyraźny aparat kopulacyjny, tak zwane pterygopodium, złożony z 2 takich paluszków. Jest to fragment przekształconej płetwy brzusznej. U samic takich paluszków nie mamy. Na ogonie naszej płaszczki znajdziemy kolce jadowe. Płaszczki rzeczne posiadają 2 takie kolce, które zbudowane są z zębiny. W momencie, kiedy taki kolec wbije się w ramę i ofiara będzie próbowała się oddalić, to prawdopodobnie zrobi się sobie jeszcze większą krzywdę ze względu na to, że po bokach tego kolca znajdują się jeszcze mniejsze kolce. Wygląda to jak taki nożyk. Tyle o naszych płaszczkach rzecznych. Grażyna, przedstaw nasze kolejne zwierzę. Gdzieś tam za moimi plecami kryją się koleżanki, które dzisiaj skutecznie próbowały mnie zagłuszyć. Węgorze elektryczne to nazwa potoczna. Węgorze ze względu na charakterystyczny kształt ciała tych ryb, elektryczne dlatego, że produkują impulsy elektryczne, których możecie w akwarium gdyńskim posłuchać. Najlepiej jest je słuchać wtedy, kiedy zwierzęta są karmione. Żyją w mulistych ciekach wodnych, które są wzbogacone w sole. Takie rzeki dużo lepiej przewodzą elektryczność. Głośne stukanie, które towarzyszy nam podczas nagrania, pochodzi z głośników, które odzwierciedlają impulsy elektryczne produkowane przez nasze ryby. Węgorze elektryczne dorastają do 2,5 metra długości. Mają słaby wzrok. Do oddychania w dużej mierze wykorzystują powietrze atmosferyczne, muszą więc co jakiś czas wynurzać się z wody. Badania nad bioelektrycznością z udziałem tych zwierząt trwają od wieków, inspirując rozwiązania technologiczne. Ich zdolność do produkowania prądu jest na tyle fascynująca, że należałoby im poświęcić osobny odcinek. Piranie czerwone. Ryby, o których mamy niestety trochę wypaczony obraz za sprawą podkultury. Poproszę Weronikę, żeby opowiedziała Wam o ich zębach i szczękach, a tymczasem już teraz obiecuję, że zrobimy o nich osobny odcinek, dlatego że to fascynujące zwierzęta, które komunikują się ze sobą dźwiękowo i to wszystko w kontekście interakcji społecznych między nimi. Piranie mają szczęki przystosowane do gryzienia. Mają więc jeden z najsilniejszych uścisków szczęki wśród ryb kostno-szkieletowych. Piranie mają też do dyspozycji płaskie, bardzo ostre zęby. Mam szczęście mieć fragment takiej szczęki tutaj i mogę Wam pokazać, jak wygląda.
Ten fragment szczęki wydaje się bardzo drobny, natomiast zęby, w które jest wyposażona ta szczęka, są niezwykle ostre. Płaskie, ostre, przystosowane do szarpania mięsa. Warto jednak pamiętać, że piranie prowadzą raczej społeczny tryb życia, są dość płochliwymi rybami, a strategie, które wykształciły, mają na celu raczej obronę niż atak. Fascynująca ta Amazonia, prawda? Jeśli zainteresował Was ten temat, wpadajcie szczególnie w najbliższy weekend, czyli 15 lub 16 października do Akwarium Gdańskiego na Dni Otwarte Centrum Edukacji. To takie wydarzenie, podczas którego otwieramy nasze sale laboratoryjne i warsztatowe. Pokazujemy wtedy, jak w ciekawy sposób można opowiadać o przyrodzie. Tematem przewodnim tegorocznego wydarzenia będzie właśnie Amazonia. Szczegóły wydarzenia podaję w opisie tego filmiku. No i co? Do zobaczenia!